Cześć, dzień dobry. Ja mam na imię Kamil, przyjechałem do Was z Katowic, gdzie mieszkam i pracuję. I dzisiaj opowiem o tym, jak rozwijać się w IT, dlaczego się rozwijać. Zaproponuję Wam parę sposobów, które możecie zacząć stosować. Ale jeszcze zanim o tym, to parę słów o sobie. Obecnie pracuję jako software engineer, programista, Scala developer, różnie można to nazwać, w Virtus Lab. Pracuję tam od początku tego roku, a swoją karierę rozpocząłem, jeżeli dobrze pamiętam, w 2016 roku w ING, gdzie pracowałem jako DevOps Engineer, również programista, a pod koniec ostatni rok jako Enterprise i Domain Architect. Miałem do czynienia z takimi technologiami jak Scala, głównie teraz, taki stack lightbandowy, Akka, również Apache Spark do przetwarzania danych, ale też Kotlin, ogólnie Java i Spring Boot. Że miałbym powiedzieć, w których technologiach czuję się najmocniej, to te, więc co możemy również o tym porozmawiać potem. W wolnych chwilach uczę się grać na gitarze, na basie i interesuję się psią behawiorystyką, a jak behawiorystyka, to poznajcie Daisy, z którą trenujemy. Ok. Zapraszam Was do pierwszej części tej prezentacji, w której powiem właściwie po co ten samorozwój. Dlaczego w naszej branży, w branży IT jako programista, DevOps Engineer czy jakikolwiek inna specjalizacja musimy się nieustannie rozwijać. Tak. Co wspólnego ma programista, prawnik i lekarz? Co wspólnego ze sobą mają te trzy profesje? Nie słyszałem do końca, ale... Okej. Pod tym względem, który nas interesuje, to każda z nich, właściwie pracując w każdej z tych profesji rynek, no nie tylko rynek, ale właściwie jesteśmy zmuszeni do ciągłego rozwoju, ciągłej nauki, poznawania nowych nie tylko narzędzi, ale i, nie wiem, sposobów pracy, ale musimy również cały czas śledzić rynek pracy i naszą branżę. No bo czy chcielibyśmy iść do lekarza, który powiedzmy zatrzymał rozwój swojej kariery, nie wiem, 20-30 lat temu, kiedy ukończył studia? No raczej nie. Cały czas pojawiają się jakieś nowe sposoby, nowe leki, jakieś nowe sposoby na leczenie różnych chorób. Prawo cały czas się zmienia. Mamy przykład to po Nowym Ładzie, który sporo namieszał niedawno. No i tak samo jest w branży IT. Takie główne korzyści, moim zdaniem, myślę, że ich jest bardzo wiele, ale gdyby ktoś się, nie wiem, zastanawiał, co tak namacalnie możemy zyskać z tego samorozwoju. Tak ogólnie personal branding, czyli rozpoznawalność, ale rozpoznawalność gdzie? No na początku na pewno rozpoznawalność w zespole, ponieważ rozwijając się możemy pokazać, że znamy się na czymś, że jeżeli ktoś ma w zespole jakiś problem, to może się zwrócić do nas z tym problemem i prawdopodobnie mu pomożemy. Idąc dalej, rozpoznawalność w firmie, podobnie, ale już trochę na większą skalę. No i nawet na rynku. Kiedy jesteście widoczni, to mogą do Was zgłaszać się no na przykład jakieś firmy, możecie być wy sami jako osoba poszukiwani na rynku pracy, ponieważ jesteście specjalistą od jakiejś konkretnej dziedziny. No i może nawet na świecie. Rozwijacie wiedzę ekspercką w tej danej dziedzinie, tak jak powiedziałem przed chwilą. Jest to też ogromny atut przy poszukiwaniu pracy, no bo możecie na rozmowie kwalifikacyjnej pokazać, że dobrze umiecie programować w Javie, dobrze znacie jakieś narzędzie, no i fajnie, to też jest na pewno atut. Wiele firm może akurat poszukiwać danego specjalisty, ale możecie też pokazać, że potraficie się po prostu uczyć, potraficie się rozwijać, robicie to cały czas, to jest dla Was pasją i coś takiego jest moim zdaniem dużo bardziej cenne niż znajomość konkretnej technologii. Bo pokazujecie, że mimo, że jakiejś technologii nie znacie, to jesteście się jej w stanie bardzo szybko nauczyć, dobrze ją opanować. No i oczywiście z tym wszystkim wiąże się również potencjalny awans czy podwyżka, no bo jest to bardzo silny argument przy negocjacjach. No i satysfakcja, tak, ten ostatni punkt.
Równie ważne co cała reszta. Tutaj trochę zależy od tego, co konkretnie Was motywuje, bo różne osoby motywują różne rzeczy. A mnie osobiście na przykład mocno motywuje to, że mam satysfakcję z tego, że nauczyłem się czegoś nowego. Kiedyś tego nie znałem, teraz znam, jakoś sprawnie się w tym poruszam. No to jest fajne. Okej, w jaki sposób mierzyć postęp? W jaki sposób sprawić, że się rozwijamy? Trochę, kiedy myślałem tym slajdem, myślałem, w jaki sposób mierzymy jakiś improvement, powiedzmy, w kodzie. Kiedy mamy kawałek kodu, on nie jest zbyt optymalny. Może nie wiemy, że nie jest zbyt optymalny, ale zmieniliśmy go i jak powiedzieć, że jest lepiej? No, możemy porównać, zmierzyć jakoś, jak zachował się poprzednio, jak zachowuje się teraz. Jakąś metryką, na przykład jakąś wydajnościową, nie? Że teraz poprzednio zajmowało coś przeliczenie, nie wiem, 1 sekundę, teraz zajmuje parę milisekund. Ale zawsze porównujemy ten sam kawałek kodu, jaki był teraz i jaki jest teraz i jaki był kiedyś. No i można robić podobnie. Jordan Peterson, psycholog z Uniwersytetu z Toronto w Kanadzie, w swojej książce powiedział coś takiego: Compare yourself to who you were yesterday, not who someone else is today. Czyli porównujcie się zawsze do siebie, nie do innych. Co jest często bardzo kuszące, ale to nie wyrządzi Wam zbyt wiele dobrego, a nawet może demotywować. Porównajcie, sprawdzając to, jak się rozwijacie, porównujcie się do siebie i zapytajcie, co potrafiłem miesiąc temu, co potrafiłem pół roku temu, rok temu, gdzie stoję w porównaniu do tego, gdzie byłem, nie wiem, 2, 3 lata temu. Wtedy naprawdę zobaczycie postęp. No i jeżeli będziecie systematycznie iść do celu, to tym sposobem na pewno coś osiągniecie. No i poza tym, porównując się do innych, tak naprawdę nie widzicie pełnego obrazu, bo widzicie tylko jakiś wycinek tej innej osoby. To, że ona jest może dobra w jakiejś wąskiej dziedzinie, którą akurat pokazała, że jest w niej dobra, ale nie wiecie, jak jest w innych dziedzinach, a o sobie tak naprawdę wiecie najwięcej. Także pamiętajcie, żeby zawsze pomyślcie sobie, co potrafiliście, nie wiem, jakiś czas temu. Okej, jak nadążyć za IT? Wiemy, że rozwój jest ważny. Jedną z części tego rozwoju jest nadążanie za jakimiś nowinkami technicznymi, za rynkiem. Zaproponuję tutaj parę sposobów. Na pewno też są inne. To są sposoby, z których akurat ja korzystałem. Dla mnie się sprawdzają, być może dla Was również się sprawdzą. Ja preferuję korzystanie z takich narzędzi jak na przykład Twitter czy LinkedIn, które treść dostarczają mnie, tak żeby nie spędzać zbyt dużo czasu, czy nawet może marnować zbyt dużo czasu na poszukiwanie jakichś treści, przeszukiwanie jakichś blogów internetu, ale raczej głównie na Twitterze śledzenie parę osób, parę tematów, które mnie interesują. Śledzenie osób, które śledzą, śledzenie również osób, które są śledzone przez osoby, które ja śledzę. Nie wiem, czy się nie poplątałem tutaj. Bardzo szybko można sobie w taki sposób ogarnąć taki, nie wiem, czy krąg, taki zbiór informacji, czy zbiór osób, które będą nam dostarczać ten content. No, tylko sobie przewijamy, patrzymy, czy nas coś interesuje. Tutaj 3 propozycje co do Twittera. Venkat Subramaniam to jest taka, myślę, że nawet znana osobistość w środowisku JVM-owym. Druga propozycja to jest Polish Jack, który chyba nawet ma siedzibę w Krakowie, jeżeli się nie mylę. No i trzecia, Vaughan Vernon, to już troszeczkę mniej ogólnie, ale bardziej specyficznie, jeżeli chodzi o akurat domain-driven design czy reactive development. A co do blogów? Ja osobiście preferuję nie odwiedzać ciągle jakichś stron blogerów, którzy mnie interesują, ale raczej również śledzić ich, ponieważ z reguły kiedy coś publikują, no to publikują to również na mediach społecznościowych, więc patrzę, czy coś mnie interesuje, czy nie. No i wtedy to czytam.
Ogólnie takie, co z tego wynika, to żeby moim zdaniem używać takich jak najlżejszych narzędzi do tego, które sprawnie nam ten content dostarczą. A jak śledzić sam rynek IT, czyli co jest aktualnie na topie, jakie technologie są aktualnie na topie, kogo szukają firmy w Waszej okolicy, czy może również w kraju, ponieważ teraz w czasach pracy zdalnej to już nie jest, odległość nie jest żadnym ograniczeniem. Tutaj również proponuję, nie ma sensu wchodzić na strony firm, które nas interesują, chyba że jesteśmy konkretnie zainteresowani pracą w danej firmie, ale jeżeli chcemy ogólnie sprawdzić, co tam na rynku słychać, to raczej jakieś agregatory ofert pracy, jak na przykład InHire, również Twitter, o czym ludzie piszą, GitHub, co zaraz pokażę, jak fajnie na GitHubie można śledzić takie technologie, które są akurat teraz, powiedzmy, trendy, konferencje, meetupy, już na jednym teraz jesteście, więc ale przede wszystkim myślę, że koledzy i koleżanki w pracy czy na studiach, bo społeczność jest tutaj społeczność jest najważniejsza, społeczność wam jest najcenniejszym takim źródłem informacji, gdy możecie sobie z kimś porozmawiać, ktoś wam sprzeda jakiegoś ciekawego newsa, powie wam o jakiejś nowej technologii, że to jest najważniejsze. Jeszcze co do takich narzędzi, trochę tutaj taka reklama, trochę nie, bo taka aplikacja Vibe, która przy okazji została stworzona przez Virtus Lab, dlatego może trochę reklama, ale sam jej akurat używam. W aplikacji zaznaczacie sobie, jakie technologie Was interesują, jakie również dziedziny, czy to jest bardziej jakiś data science, DevOps i co jakiś czas dostajecie w powiadomieniach zbiór artykułów ciekawych z danej branży. I co najważniejsze, te artykuły nie są po prostu jakieś losowe, znalezione w internecie, ponieważ tam oczywiście jakąś pieczę nad tym mają osoby, które przeczytały te artykuły i stwierdziły, że rzeczywiście one nadają się do tego, żeby je polecić w tej aplikacji użytkownikom. No i przy okazji jeszcze jest tam dość ciekawy blog techniczny. GitHub. W jaki sposób za pomocą GitHuba sprawdzić sobie, co jest na topie? GitHub ma taką zakładkę jak trending, nie wiem, czy kiedyś na nim chodziliście. Jeżeli eksplorowaliście bardziej GitHuba, to być może. Można sobie w niej podpatrzeć, jakie technologie, właściwie jakie repozytoria tutaj w ostatnim czasie zbierają najwięcej gwiazdek. Można sobie wybrać technologię, to jest akurat Java w ostatnim miesiącu. No i co tutaj widzimy? Na górze Spring Framework, Spring pewnie będzie jeszcze długo na topie, zbiera cały czas gwiazdki. Ale niżej, Spring Cloud, Alibaba. Też coś springowe. Termux. Nie wiem, co to jest. Może zainteresowałbym się tym. Delphin Scheduler. Też może warto, może nie, skoro jest na topie. A poniżej znowu coś z repozytorium Alibaby. 2 razy pojawiła nam się w pierwszej piątce Alibaba. Alibaba jest akurat dostawcą chmury, takim samym jak Azure czy AWS. No i wtedy mógłby się zadać pytanie, może warto zainteresować się też tą Alibabą. Co to jest? Sprawdzić. Lub wybrać sobie coś z tego. Priorytety, tak. Myślę, że to jest druga najważniejsza rzecz, którą chciałbym, żebyście wynieśli z tej prezentacji. Jak sami pewnie wiecie, na rynku dzieje się bardzo dużo. Cały czas pojawiają się jakieś nowe technologie, coś się zmienia, czegoś już się nie używa. Frameworki javascriptowe co chwilę nowy. Jak to wszystko ogarnąć? Myślę, że po prostu najlepiej spisać sobie to gdzieś. Można użyć jakichś narzędzi typu Trello, taka tablica kanbanowa, może Google Keep. Zanotować sobie po prostu na papierze, to też się sprawdza. Brać sobie 1-2 tematy i je poznać tak raczej dogłębnie, a resztę ogólnikowo, tak, żeby wiedzieć, że to jest jakaś technologia, do tego mogę ją zastosować, za bardzo jej w tej chwili nie znam. Jeżeli będzie potrzeba, to wtedy się jej nauczę.
Teraz wiem, że istnieje. Porównałbym to trochę do tak przekartkowania, przeczytania spisu treści, czy przekartkowania jakiejś książki, że wiem co jest w tej książce, nie przeczytałem jej jeszcze całej, wiem co w niej jest i jeżeli będę potrzebował, to do niej zajrzę. No, tu jest bardzo podobnie. Ok, trzecia część, chyba taka najdłuższa tej prezentacji, czyli jak się rozwijać. Przedstawię parę sposobów, możecie sobie wybrać jakiś z nich, nie musicie, coś może dla Was działać, coś nie. Część z nich stosuję, część właśnie działa dla mnie. Pokażę również jak założyć swojego bloga i myślę, że uda mi się udowodnić Wam, że jest to bardzo proste, tanie i właściwie w ogóle nie czasochłonne. Ok, wiele firm oferuje dedykowany czas na naukę w pracy. Nie wszystkie, ale w sumie teraz chyba większość. No i jak go wykorzystać? Jest to przede wszystkim, pamiętajcie, że jest to przede wszystkim ogromny benefit, ponieważ czas w pracy z reguły wykorzystujemy na to, żeby pracować dla naszego zleceniodawcy, dla naszego pracodawcy za wynagrodzenie, a tutaj on decyduje się jednak poświęcić trochę tego czasu i zapłacić nam za to, że będziemy się mogli uczyć. Gdyby kiedyś mi powiedział, że kiedyś pamiętam sobie myślałem, że jakby ktoś mi płacił za naukę, to by mi się chciało uczyć. No to teraz tak. Teraz to jest właśnie to. No i jak możecie go wykorzystać? Możecie poznać jakieś nowe narzędzie, ale nie zaprzestawajcie na tym. No jeżeli nauczycie się czegoś nowego, to spróbujcie zrobić z tego prezentację, pokażcie to kolegom w zespole, może w dziale. Przy okazji poznania narzędzia możecie się nauczyć, nie wiem, robić prezentacje, czy po prostu opowiadać o czymś. Możecie zacząć pracować nad projektem. Sami, z kolegami, może w zespole. O tym sobie powiemy więcej, również o jakichś pomysłach na pet project. Możecie zrobić szkolenie. Zrobić to znaczy, jeżeli chcecie, może nawet sami je przygotować i zrobić dla kogoś, albo po prostu przejść sobie przez jakieś szkolenie. Ogólnie pomysłów może być bardzo wiele, ale przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby nie zmarnować tego czasu na pracę. Bo to jest naprawdę duży benefit. Możecie się uczyć i jeszcze w sumie Wam ktoś za to płaci. A co jeżeli takiego dedykowanego czasu w pracy nie ma? Czy to jest fair? Ja uważam, że jak najbardziej to jest fair, bo to jest benefit. Pracodawca nie jest do tego zobowiązany. Jeżeli tak, to fajnie, ale nie zawsze. Wtedy oczywiście możecie to robić, spróbujcie sobie wygospodarować czas po pracy. Wiem, że czasem to jest trudne, ale na pewno Wam się opłaci. I łatwiej na pewno jest wygospodarować sobie jakieś krótkie przedziały, nie wiem, na przykład godzina dziennie, pół godziny dziennie, ale systematycznie. Jeżeli codziennie, może co 2 dni poświęcicie trochę czasu na naukę czegoś, to będzie zaowocuje to dużo bardziej niż gdybyście poświęcali na przykład 8 godzin w weekend. W ten sposób ta wiedza dużo bardziej Wam się utrwali. Nie jest to takie męczące. No i przede wszystkim wchodzi w nawyk. Potem zauważycie, że codziennie, nie wiem, kończycie pracę, idziecie na jakiś spacer, wracacie i teraz macie czas, żeby się czegoś nauczyć. Cele roczne w pracy. To jest kolejna rzecz, która obecna w wielu firmach, na pewno w korporacjach. Cele roczne przede wszystkim mają służyć, nie tylko roczne, bo kwartalne, cele okresowe przede wszystkim mają służyć jakiemuś Waszemu rozwojowi, ale mają wpływać pozytywnie na projekt, w którym pracujecie, może na zespół. To jest taka zachęta do nauki, którą stosują firmy. Ale jak jest w rzeczywistości? W rzeczywistości, ale nie zawsze. Cele te często są narzucane przez przełożonego, przez menadżera. Mogą niekoniecznie być związane z waszymi zainteresowaniami czy Waszymi celami. Mogą być po prostu nudne, może być jakiś nudny cel projektowy, i często są takimi KPI-ami, czyli Key Performance Indicatorami w korporacjach. Ale można to obrócić na swoją korzyść i w jaki sposób?
Przede wszystkim powinniśmy wyjść z inicjatywą. Jeżeli to wy zaproponujecie jakiś cel, no to nie tylko zostanie to jakoś pozytywnie odebrane, ale macie na niego wpływ. Macie na niego wpływ i możecie połączyć go z tym celem, no celem zawodowym w pracy. No, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Ja ze swojego przykładu pamiętam taki jeden z większych celów, który sobie wyznaczyłem. Bardzo chciałem się nauczyć skali, jakieś, no na początku swojej kariery. No ale akurat w zespole i właściwie w firmie, w której pracowałem, tej skali się nie używało. No więc dlaczego mi przełożony miałby się zgodzić, że nauczę się tej skali jako cel zawodowy. Udało mi się go przekonać go tym, że oprócz tego, że się nauczę, to zrobię szkolenie i rzeczywiście wyszło z tego parodniowe szkolenie, które nawet odbyło się kilka razy, gdzie przyszli na niego inni pracownicy z firmy i w sumie skala zaczęła być troszeczkę nawet bardziej wtedy używana. W firmie parę osób zdecydowało się użyć jej w projekcie czy w projektach głównie Big Data. No. I oprócz tego, że nauczyłem się skali, to również to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo pierwszy raz w życiu prowadziłem jakiekolwiek szkolenie, więc bardzo cenne. Pet Project, o którym wspominałem wcześniej. Pet Project, czyli jakiś projekt, który robicie na boku i przede wszystkim jego taką główną cechą jest to, że no jest to projekt greenfieldowy, czyli projekt, w którym no startujecie od zera, nie macie żadnych ograniczeń, znaczy pewnie jakieś macie, ale nie macie narzuconych technologii przez firmę, nie macie narzuconych jakichś wymagań funkcjonalnych czy wymagań jakichś technicznych, no bo sami sobie je kreujecie od początku. No i w tym projekcie to wy jesteście właścicielem produktu, jesteście głównym interesariuszem, stakeholderem, no jesteście też zespołem deweloperskim. No i co możecie na taki projekt wybrać? Jeżeli używacie w pracy jakiegoś narzędzia, brakuje w nim jakiejś funkcjonalności, no możecie narzekać, ale możecie też spróbować ją napisać samemu, jeżeli oczywiście dostawca tego narzędzia na to pozwala. Z reguły, jeżeli są narzędzia open source'owe, to taka opcja jest. Jeżeli korzystacie z edytorów, no to można spróbować napisać jakąś wtyczkę, która zautomatyzuje jakieś zadania w tym edytorze, które są bardzo powtarzalne i Was nudzą i męczą. Nowa technologia. Myślę, że moim zdaniem ucząc się jakiejś nowej technologii, biblioteki czy języka, najlepszym sposobem jest po prostu zacząć jej używać od samego początku. Nie znam jej, ale już po prostu biorę ten język i chcę i coś w nim piszę. Nie ma co marnować czasu na, nie wiem, czytanie dokumentacji. No bo ile z tej dokumentacji zapamiętacie? Najwięcej zapamiętacie stosując to narzędzie no, w praktyce. Można też spróbować takiego podejścia troszeczkę na zasadzie przeciwieństw. Czyli na przykład jeżeli na co dzień programujesz w Javie, spróbuj napisać coś w C#. Jesteś administratorem Linuxa, spróbuj nauczyć się administracji Windowsa lub tworzysz gry lub aplikacje biznesowe, spróbuj napisać tą drugą rzecz, ponieważ różnie podejście i to jest programowanie, ale o czym przekonałem się kiedyś, różnią się diametralnie od siebie. No i koniecznie opublikuj to na GitHubie. Jeżeli robicie jakikolwiek pet project, pamiętajcie, żeby go opublikować, pochwalić się nim jak najszerzej, ponieważ rekruterzy wchodzą na GitHuba. Przed rozmowami kwalifikacyjnymi osoby, z którymi będziecie rozmawiali, prawdopodobnie, jeżeli macie GitHuba, to na niego weszły i sprawdziły, co tam macie. Posiadanie jakiegoś projektu na GitHubie jest ogromną zaletą. Pokazaniem, że coś robicie, pokazaniem, jak to robicie. Może z tego również wyniknąć jakaś rozmowa. Mogą z tego wyniknąć jakieś pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. No i na pewno łatwiej rozmawia się o czymś, co zrobiliście sami, wrzuciliście na GitHuba, niż o jakiejś innej technologii czy innym narzędziu, które zaproponuje rekruter. Kolejny sposób, w jaki możecie się zaangażować, kolejny sposób, w jaki możecie
się rozwijać, to zaangażowanie się w open source. Open source nieustannie poszukuje ludzi. Właściwie w każdym projekcie są jakieś braki. Parę dużych projektów, na przykład języki programowania jak Scala, Scala 2 czy Scala 3, Kotlin, mimo że utrzymywany przez dość dużą firmę, to sami możecie się tam również zaangażować. Playframe czy Spring Framework i wiele innych mniejszych narzędzi. No i tak, oczywiście brakuje Ci jakiejś funkcjonalności, może w bibliotece, może spróbować ją dopisać. I na pewno, znaczy możecie mieć obawę, że to będzie trudne, jak zacząć, ale przez to, że w open source brakuje ludzi, to ci, którzy tam są, będą się naprawdę palić do tego, żeby Wam pomóc, wytłumaczyć Wam coś, wdrożyć Was w ten projekt i pozyskać kolejnego dewelopera. No a jak tak w praktyce zacząć? Musisz znaleźć sobie jakiś projekt, no przeglądając GitHuba lub może jest to jakieś narzędzie, z którego korzystaliście i ono jest na GitHubie. Przeczytajcie README, przeczytajcie przede wszystkim Contribution Guide, gdzie opisane jest, jak zacząć w ogóle kontrybuować do tego projektu. Cenny dokument, jeżeli właśnie chcecie to zrobić. I poszukajcie na GitHubie GitHub Issues z takimi tagami jak Good First Issue czy Help Wanted. Większość projektów takie posiada. Tutaj mam przykład z Play Frameworka. Wyfiltrowałem sobie na GitHub Issues właśnie te z takimi tagami i jest ich 41. Większość z nich pewnie nawet ma już jakieś rozwiązanie, które ktoś opisał w komentarzu. Wystarczy po prostu wejść, pobrać sobie ten kod i to rozwiązać. No i zaimplementować tego feature'a. Jeżeli macie jakiś problem, to na pewno społeczność Wam pomoże. Możecie pisać w komentarzach, możecie łapać tych ludzi na jakichś czatach, na Gitterze, na Slacku. Jestem pewny, że Wam pomogą w każdym projekcie. Blog. Jak założyć bloga? I o tym, że jest to bardzo proste. Pokażę Wam dwa sposoby na założenie bloga, ale nie będą to instrukcje, nie jest to żaden tutorial. Chcę Wam na tych paru slajdach pokazać, że jest to bardzo proste. Wystarczy Wam, no nie wiem, może godzina, może nawet mniej. Fundusze no od 0 zł do mniej niż 100. No, zaczynajmy. GitHub. No, czym jest blog? Blog tak naprawdę jest jakąś statyczną stroną, na której jest Wasz content, czyli artykuły. No, nie ma tam z reguły interakcji z użytkownikiem. Nikt się nie będzie rejestrował, nie będzie robił zakupów. Prosta, statyczna strona. GitHub pozwala na hostowanie takich stron. Czyli oprócz tego, że będzie tam na GitHubie Wasz kod, no to właściwie za darmo i bez żadnego wysiłku z naszej strony GitHub zamieni ten kod w stronę internetową i będzie ją hostował pod jakimś adresem dostępnym w internecie. Jak to zrobić? Przede wszystkim musicie założyć repozytorium, które będzie miało jakąś określoną nazwę. Będzie się nazywało tak samo jak Wasze konto i kończyło się na GitHub.io. Tutaj właśnie taki przykład. Założyłem sobie repozytorium i mam w nim jedynie plik index.html. Plik HTML-owy, który no to jest taki prosty hello world w HTML-u. Nie ma żadnych CSS-ów, po prostu jakaś malutka stronka. Tak on wygląda. Został umieszczony na branchu main, w tym repozytorium. Wchodzę sobie w to repozytorium w ustawienia, w zakładkę Pages, włączam sobie tą opcję Pages, wybieram z jakiego brancha i z jakiego katalogu ma być hostowana moja strona. No i to tyle. I pod adresem Beginnings in94 akurat GitHub.io jest hostowany ten mój HTML. No dobra, ale trochę wygląda biednie, no bo HTML, muszę jeszcze tutaj trochę CSS-u podopisywać, żeby to ładnie wyglądało. No pewnie trochę JavaScriptu jeszcze, żeby jakieś animacje były. No i okej, jeżeli chcecie to robić, to możecie umieścić tam repozytorium CSS-y, JavaScripty, to będzie działać, będzie super działać, ale jeżeli nie chcę, nie wiem, nie znam się, nie potrzebuję, nie znam się, czy nie chcę na to poświęcać czasu, co wtedy? GitHub posiada natywne wsparcie dla Jekylla. Jekyll jest takim narzędziem, które pozwala Wam wygenerować statyczne strony z jakiejś treści. Wy tylko dostarczacie treść, czyli treść jakiegoś bloga. Jekyll
weźmie te pliki, gdzie są te artykuły, musicie sobie jeszcze wybrać jakąś skórkę graficzną i wygeneruje super wyglądającego bloga. No więc jak to zrobić? Jeszcze raz ten przykład, no troszkę bardziej rozbudowany. Tym razem w repozytorium umieszczam sobie nie HTML-a, ale plik Markdowna. Markdown jest takim językiem do formatowania treści, no właściwie do pisania samej treści, nie wyglądu, ale treści. To jest jakaś kopia ze strony Markdowna, gdzie są przykłady i jakie są jego możliwości. Kolejny krok. Na tej samej stronie w ustawieniach GitHub Pages wybieram sobie w zakładce Theme Chooser, jakiej skórki graficznej chcę używać. No i to w zasadzie tyle. Wchodzę po zmianie tego ustawienia pod adresem, gdzie wcześniej był prosty HTML, jest ładnie wyglądający blog. To wszystko, co widzicie, zostało stworzone za pomocą tego pliku Markdown. Gdybyśmy dodawali kolejne artykuły, to wystarczy je umieścić jako kolejne pliki Markdown w jakichś katalogach i automatycznie zostanie jeszcze wygenerowane jakieś menu, animacje. Możemy sobie zmieniać skórki na jakiekolwiek inne, możemy je modyfikować, jeżeli chcemy. Także właściwie już mamy tutaj bloga. Tak, to jest jeden sposób. Drugi, trochę bardziej złożony, będzie nas już troszeczkę kosztować, bo ten poprzedni był właściwie darmowy, ale dający nam trochę więcej możliwości. Już bez tylu szczegółów, ale co jest nam potrzebne? Wykupujemy sobie domenę, na przykład Google Domains. Zależy od tego, jaka to jest domena, to 50-80 zł na rok. Nie jest to duży wydatek. Hosting, GitHub, może być GitLab, inne repozytorium, no ale gdzieś te artykuły musimy umieścić. Tym razem nie musi to już być nawet publiczne repozytorium, może być prywatne. Po prostu gdzieś ten kod musi być. Gdzieś te artykuły muszą być. Hugo. Hugo jest takim samym typem narzędzia jak Jekyll, czyli również generatorem statycznych stron. Jest trochę bardziej rozbudowany. Ja wybrałem go dlatego, że istnieje dla niego trochę więcej możliwości konfiguracji takich skórek. Więcej jest gotowych template'ów na jakieś blogi, na jakieś inne strony, nawet sklepy. No, ma więcej możliwości, ale jest i tak bardzo prosty. I też darmowy. Netlify. Netlify to takie narzędzie, które zbuduje naszą stronę. Czyli weźmie ten kod z GitHuba, odpali na nim jakąś komendę Hugo i wygeneruje tą statyczną stronę i dodatkowo jeszcze będzie mógł u siebie hostować. Tam trzeba będzie skonfigurować jeszcze gdzieś DNS-a po drodze, no ale już to postawi nam naszego bloga na naszej customowej domenie, którą sobie kupiliśmy. No i dodatkowo takie bonusy. Możemy sobie użyć Google Analytics do śledzenia użytkowników. Takie najważniejsze rzeczy, które możemy z tego wyciągnąć, to jak ludzie trafiają na naszego bloga, czyli czy z wyszukiwarki, czy ktoś im podesłał linka, czy z jakiejś innej strony, w jakie artykuły klikają, ile czasu spędzają w danym artykule, czy do danym miejscu naszej strony. No, to chyba takie najważniejsze rzeczy. No, jedyna rzecz, która jest taką interakcją ze strony użytkownika, no to komentarze. No, komentarzy na statycznej stronie sobie za bardzo nie zrobimy, ale są serwisy, które na to pozwalają, na przykład Disqus. I to jest kolejna przyczyna, dla której wybrałem Hugo, ponieważ Hugo pozwala i Google Analytics i Disqus bardzo łatwo zintegrować w naszą stronę, bo wystarczy zmienić jedno ustawienie w Hugo, powiedzieć, że tak, chcę korzystać z Disqus i Google Analytics, wpisać tam jakiś nasz identyfikator z Google Analytics i Disqus i od razu bez żadnej innej ingerencji te metryki do Google Analytics są zbierane i pojawia się na dole sekcja z komentarzami od użytkowników. Ile to w sumie kosztuje? No 50-80 zł plus Twój czas. Ale myślę, że warto. No dobra.
Troszeczkę zbliżając się do końca, mamy tego bloga, ok, postawiliśmy, ale no o czym pisać w sumie? Mam bloga, ale no co, jest pusty. Także parę pomysłów. Napotkałeś jakiś problem w pracy i go rozwiązałeś sam lub z zespołem. Opisz, jak go rozwiązałeś. No pewnie będziesz musiał troszeczkę ten kod czy te przykłady okroić, żeby nie zdradzić zbyt dużo z jakiegoś kodu waszego pracodawcy. No, każda firma chroni swoje tajemnice, ale można zrobić taki bardzo ogólny przykład, opisać ten problem i rozwiązanie. Kolejny pomysł. Uczysz się czegoś nowego. Rób sobie takie notatki z nauki. Traktuj je po prostu jak takie swoje osobiste notatki. No, jako bardzo takie krótkie artykuły. No i możesz z tego zrobić taką serię poradników, ale również możesz zrobić jakiś większy artykuł. Wbrew pozorom to jest bardzo pomocny typ artykułów. Sam kiedyś napisałem parę takich notatek i zdziwiłem się, że nawet ludzie chodzili na nie częściej niż tam jakiś tam główny artykuł. Widać. Okazało się pomocne. Porównania technologii. Jeżeli wpiszecie sobie w ogóle jakąś technologię, nie wiem, Spring Framework versus, no to zaraz od razu w podpowiedziach będziecie mieli szereg innych frameworków. I tak jest z praktycznie każdym narzędziem, czyli kliknięcia gwarantowane. Weźcie jakieś narzędzie i jakąś alternatywę. Poznajcie je trochę, zmusi to Was do nauczenia się ich w jakimś stopniu. No i spiszcie, czym one się różnią, kiedy użyć tego, kiedy użyć tego. To są bardzo cenne artykuły tego typu. Pomagają wielu osobom podjąć jakieś decyzje. No i pet project. Tworzysz pet project, opisuj cyklicznie jego postępy. Co dzisiaj dodałeś? Jaki miałeś problem? Dlaczego funkcjonalność, którą dodałeś, zaimplementowałeś w ten konkretny sposób, a nie inny? Jakie miałeś opcje do wyboru? Również bardzo cenny typ artykułów. No i po prostu stworzyłeś coś fajnego, pochwal się tym. Tyczy się to poprzedniego punktu Pet Project, no pochwal się nim na swoim blogu. Na takie blogi również wchodzą rekruterzy i to jest kolejny sposób, w jaki możecie troszeczkę zmanipulować rozmowę kwalifikacyjną, no bo podsuwacie rekruterowi temat, o którym możecie rozmawiać, a prawdopodobnie jesteście nim dobrzy, skoro nim pisaliście. I przede wszystkim nie zniechęcajcie się tym, nie myślcie o tym, że no po co mam o czymś pisać, na pewno już ktoś napisał o tym artykuł. Nawet jak sobie sprawdzicie, poszukacie na necie, pewnie znajdziecie podobne artykuły na jakiś dany temat, o którym by chcieliście napisać, ale nie zniechęcajcie się tym w ogóle, bo na pewno możecie i wnosicie od siebie coś nowego, coś, czego nie było w innym artykule, jest trochę inny punkt widzenia. To jest ponoć coś, co często zniechęca ludzi, ale nie, absolutnie nie wolno na to patrzeć. Okej. Mówiliśmy o takim rozwoju technicznym, ale przynajmniej jeden slajd o umiejętnościach miękkich. Język angielski. Myślę osobiście, że w dzisiejszych czasach język angielski nie traktuje języka angielskiego jak języka obcego. Język angielski jest narzędziem, takim samym narzędziem jak dla programisty Java, deweloperskie czy Java po prostu. To jest w IT narzędzie, które trzeba znać. Szkolenia i wystąpienia. Szkolenia i wystąpienia są tutaj jako jeden ze sposobów rozwijania swoich umiejętności miękkich. Ich jest naprawdę bardzo dużo. Dużo jest tych sposobów, ale myślę, że bardzo takim sposobem, który da Wam bardzo dużo, bardzo szybko, jest prowadzenie takich szkoleń czy próbowanie swoich sił na wystąpieniach. No i od czego można zacząć? Nie od razu grubo, ale możecie zrobić jakieś krótkie szkolenie dla swojego zespołu. Nauczycie się czegoś, nawet nie w formie prezentacji, w formie jakiejś pogadanki, opowiedzenia o czymś, jakimś narzędziu. No może potem rzeczywiście prezentacji, pokażę Wam to, jak to jakoś ładnie ubrać w slajdy. Spróbujcie zrobić szkolenie dla jakiejś małej grupy. Na przykład piszecie w C-Sharpie, jesteście dobrzy w C-Sharpie, no spróbujcie nauczyć kogoś tego C-Sharpa.
nie wiem, może nawet swojego partnera, partnerki. To też jest ciekawe doświadczenie. Możecie potem próbować jakichś dłuższych szkoleń w firmie, może jakichś, na przykład jakichś całodniowych z jakiejś technologii, takich, gdzie wejdziecie troszeczkę głębiej w ten temat. Jakieś wystąpienia na meetupach, może na konferencjach. No i przede wszystkim nie zatrzymujcie się, tylko wtedy idźcie coraz dalej w tym kierunku. No i rozmowy rekrutacyjne. Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych też jest bardzo cennym doświadczeniem, gdzie możecie się nauczyć naprawdę bardzo dużo. Ale dlaczego? Dlatego, że kiedy decydujecie się prowadzić, to się rzeczy sami zaczynacie przygotowywać się z danego tematu, no bo nie chcecie z reguły być zaskoczeni tym, że będąc rekruterem nie znacie na coś odpowiedzi, więc sami szukacie pytań i szukacie odpowiedzi na te pytania. Uczycie się rozmawiać z innymi ludźmi o technologii, uczycie się tego, rozmawiając z innymi, uczycie się tego, jaki inni mają punkt widzenia w danym temacie. Naprawdę bardzo cenne doświadczenia. Okej, no i książki. Z książkami jest troszeczkę ciężki temat, też wiem, czy ciężki. Książek technicznych i nietechnicznych i miękkich, książek o IT jest bardzo wiele. I jak znaleźć te dobre, jak unikać tych złych. I w ogóle jakie książki czytać. Moim zdaniem warto nawet czytać, kupować książki, w których zawarte są jakieś dobre praktyki, czy doświadczenia i wzorce innych. No bo tego nie jest łatwo znaleźć. To jest jakiś dorobek, który został wypracowany przez nie wiem, jakieś osoby czy zespoły na podstawie wielu lat pracy. Ktoś to zapisał, super, i teraz się z tym dzieli. Na pewno unikajmy książek, gdzie pojawiona jest dokumentacja. Często to są książki rzeczywiście opisujące jakiś język programowania. No moim zdaniem w sumie nie warto ich kupować, no bo teraz wszystko jest dostępne w internecie i to jest bardzo dobrej jakości. Są tutoriale, są dokumentacje opisane w formie praktycznie książek, które moglibyśmy wydrukować, które dobrze się czyta. No nie warto czytać książek, które powielają darmową treść, dostępną w internecie. 4 propozycje ode mnie. 3 książki z serii Clean Coder, jeżeli się nie mylę, no tak. Roberta Martina. Clean Code, która mówi o tym, schodzi bardzo nisko na poziom kodu. Opisuje jakieś dobre praktyki, no jak pisać taki czysty kod, który będzie łatwo utrzymywalny, do którego kiedy będziemy wracać, nie będziemy się denerwować, tylko po prostu będziemy w stanie go zmieniać. Clean Coder, bardzo ciekawa książka, która właściwie traktuje w 100% o zachowaniu programisty, DevOpsa, zachowaniu pracownika IT, czyli na przykład jak być asertywny, kiedy mówić nie, kiedy mówić tak, jak szacować, jak zachowywać się w różnych trudnych sytuacjach, które możemy napotkać pracując w IT. Bardzo cenna książka. No i Clean Architecture, ona traktuje trochę na wyższym poziomie bardziej już o tym, jak tworzyć same aplikacje. Ostatnia, którą proponuję, Software Craftsman autorstwa Sandro Mancuso. Chyba moja ulubiona z tej 4. Jest bardzo podobna do Clean Codera, ale traktuje o podejściu do programowania, podejściu do IT jako takiego rzemiosła bardziej. Czyli nie pracy, do której idziemy, pracujemy i tyle, ale jesteśmy takim bardziej rzemieślnikiem. Kolejna książka, w której rzeczywiście mówi tylko o zachowaniu, ale bardzo dobra i z nich będą czymś najwięcej. Tak. Czyli podsumowując, powiedzieliśmy sobie, dlaczego w IT należy się rozwijać, dlaczego należy podążać za rynkiem, w jaki sposób to robić i takie 3 najważniejsze rzeczy, które chciałbym, żeby się wynieść. Jeżeli mielibyście zapomnieć wszystko inne, to zapamiętajcie te 3 rzeczy. Czyli przede wszystkim nie porównujcie się do innych, ale do siebie samego z przeszłości. Podczas rozwoju, twórzcie plan tego rozwoju, no nie rozwoju, ale tego, czego chcecie poznawać. Znajdźcie jakiś określony cel i systematycznie do niego dążcie. No i
tak żeby go osiągnąć. No i przede wszystkim wyznaczajcie sobie jakieś priorytety i skupiajcie się na konkretnych tematach. Nie wszystko naraz, jedna rzecz tak porządnie, dogłębnie, a reszta raczej tak pobieżnie. Ok, no i to koniec z mojej strony.